Zacznijmy od usystematyzowania faktów, o których wspominaliśmy już przy okazji omawiania radaru. Chodzi oczywiście o błędną nomenklaturę. Według oficjalnego tłumaczenia Cienia Czarnobyla czerwony las spotykamy już w pierwszej części trylogii. Jednak lokacja nie ma nic wspólnego z tą w czystym niebie. Na radarze znajdziemy las, ale nie jest czerwony, a martwy. W ukraińskiej wersji Mертвый lis, a w rosyjskiej Мертвый лес. Skąd ta pomyłka? Być może nasi tłumacze, przekładając z wersji angielskiej, zdecydowali się na to uproszczenie, które trzeba raz na zawsze wyjaśnić. W Cieniu Czarnobyla znajdziemy zatem martwy las, a w czystym niebie czerwony las. Alternatywnie nazywany jest też rezerwatem limańskim, jako że znajduje się właśnie na przedmieściach Limańska. Pierwsze zdania z pierwotnego opisu lokacji w dokumentach projektowych rzucają na to miejsce nieco inne światło. Po obu stronach drogi stoją drzewa, niczym solidne ściany. Równolegle do drogi biegnie stary ceglany płot opleciony przez winobluszcz. Niemal na całej długości ogrodzenie jest zasłonięte przez gęste drzewa. Tylko miejscami przez listowie przebijają się stare cegły. W rzeczywistości ani czerwony las z powyższego opisu, ani tym bardziej Limańsk nie istnieją. Prawdziwy czerwony las był terenem o wielkości około 100 hektarów i znajdował się właściwie w bezpośrednim sąsiedztwie czarnobylskiej elektrowni. Rosły tutaj głównie sosny, które, jak wiele lasów całej Europy, zostały silnie skażone po katastrofie. Ale żeby dobrze omówić całe zagadnienie, musimy zatoczyć nieco szersze koło. Paśne deszcze to opady o pH mniejszym niż 5,6. Powstają najczęściej w wyniku reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza substancjami, takimi jak dwutlenek siarki, dwutlenek węgla lub chlorowodór. To popularna forma przenoszenia także skażenia radioaktywnego. Jednak w przypadku Czarnobyla większą rolę niż opady odegrał wiatr, w wyniku czego po uwolnieniu pierwszego radioaktywnego obłoku skażone zostały nawet lasy w Szwecji czy dalekiej Austrii. Korony drzew, szczególnie tych znajdujących się na skraju lasów, mają największe zdolności pochłaniania promieniowania, a w przypadku Czarnobyla było to nawet od 60 do 90% pierwszego opadu radioaktywnego. W pierwszych dniach i tygodniach po katastrofie w 1986 roku dawka promieniowania gamma w pobliżu reaktora utrzymywała się na poziomie 5 mg. Warto nadmienić, że jednorazowe przyjęcie dawki 5 grajów skutkuje zazwyczaj śmiercią w przeciągu 2 tygodni. Natomiast w koronach czarnobylskich sosen na terenie Czerwonego Lasu stwierdzono występowanie dawki od 80 do 100 grejów. To zakończyło się ich gwałtownym obumarciem, a wcześniej wywołało charakterystyczne czerwono-brązowe zabarwienie igieł. Ciekawostka. Niedaleko stąd znajduje się tzw. Most Śmierci, który, jeśli widzieliście serial HBO, możecie kojarzyć jako miejsce, w którym nieświadomi skali zagrożenia ludzie oglądali płonącą elektrownię. To dobre miejsce do obserwacji, gdyż elektrownia znajduje się zaledwie 1,5 kilometra dalej. Ale wszystkie sensacje i tajemnicze zgony, jakie miały tutaj miejsce, to tylko miejskie legendy. Przedostawanie się skażenia do gleby, a także pozostawienie drzew w Czerwonym Lesie samym sobie było ogromnym zagrożeniem nie tylko dla pracujących na tym obszarze likwidatorów, ale również dla przyszłości całej okolicy, więc zdecydowano się na stanowczy krok, jakim było zniszczenie całego lasu. Wykorzystano do tego celu czołgi inżynieryjne, przeznaczone właśnie do usuwania drzew czy tworzenia ścieżek w trudnym terenie. Pozostałe po wycince drewno zakopano w tym samym miejscu, co było dość ryzykowną decyzją. W sąsiedztwie znajdowały się wody gruntowe, zatem w ten sposób znacząco wzrosło ryzyko przedostania się radionuklidów do pobliskiego dorzecza Prypeci lub Dniepru. Jako że natura nie znosi próżni,
w miejscu dawnego czerwonego lasu szybko zaczął kiełkować kolejny. O tym jednak pogadamy w innym materiale. A na razie wyjdźmy z lasu, tego realnego, i przejdźmy do stalkerskiego. Historia rzeczywistego czerwonego lasu z tym growym nie ma absolutnie nic wspólnego. Lokalizacja również. Podczas gdy ten pierwszy znajdziemy na zachód od elektrowni i nieco na południe od Prypeci, ten w grze, no cóż, dopasowanie terenu, podobnie jak w przypadku bagien, jest praktycznie niemożliwe. Czerwony las w czystym niebie znajdziemy na wschód od Limańska. Pomijamy to, że samo miasto jest fikcyjne, na zachód od Prypeci i na południe od elektrowni. Już po drugiej katastrofie teren sąsiadujący z Limańskiem został zamknięty dla ludzi. Wyjątek stanowił leśnik, były opiekun tych terenów, który odmówił ewakuacji. Mieszkał sam i raczej nikt go nie odwiedzał, ponieważ rezerwat graniczył od południa z Jantarem, a silne promieniowanie psioniczne z podziemnej instalacji w X-16 uniemożliwiało przejście. Leśnik osiadł w starej wieży szybowej połączonej z pobliską kopalnią. Sądząc po konstrukcji, zaprojektowano ją z myślą o dużej nośności, co raczej nie było potrzebne do pracy w kopalni. Istnieje hipoteza, w myśl której wieża służyła do rozbudowy podziemnych tuneli pod Czerwonym Lasem. Jednak w dokumentach projektowych nie znajdziemy na ten temat ani słowa. Najprawdopodobniej właściwa jest najbardziej prozaiczna wersja wydarzeń. Twórcy znaleźli zdjęcie wieży na stronie Haralda Finstera i po prostu odtworzyli ją w grze. Oryginał znajduje się w kopalni węgla o wdzięcznej nazwie Adolf w niemieckim Herzogenrath. Tutaj, ponownie jak w poprzedniej wersji materiału, mały ukłon w stronę pewnego Przemysława. Lokacja bierze swój początek na desce kreślarskiej Ili Tołmaczewa, który stworzył około 10 rysunków prezentujących ogólną koncepcję okolicy, a szkic leśnika zaprezentował Jewgenij Zajcew, który następnie zajął się modelowaniem całego poziomu pod okiem Petra Duszyńskiego. Ten pracował w GSC już od czasu tworzenia Cienia Czarnobyla, jednak zajmował się głównie małymi zadaniami pod koniec produkcji, jak na przykład asortyment handlarzy, a dopiero przy czystym niebie mógł rozwinąć skrzydła. O Czerwonym Lesie, Limańsku i szpitalu mówił tak: zależało mi na stworzeniu atmosfery ponurego, mrocznego miejsca. Nie było to łatwe. Na jak najmniejszym obszarze starałem się umieścić jak najwięcej ciekawych miejsc, każde z własną małą historią. Wzdłuż zachodniej części lokacji biegnie droga, która z jednej strony przechodzi w most zwodzony, rozciągnięty nad rzeką o nieznanej nazwie, bo choć w dokumentach projektowych spotkamy się z nazwą Łuż, to nie pojawia się ona w grze, i dalej do Limańska. Z drugiej strony prowadzi do tunelu łączącego się z laboratorium X-10 na radarze, tego, w którym znajduje się mózgozwęglacz. Równolegle do drogi biegnie płot z 2 bramami prowadzącymi już do właściwego rezerwatu. Drzewa w nim są stare i wysokie, a korony tak rozrośnięte, że praktycznie całkowicie odcinają dopływ światła do niższych warstw lasu. Ciężko się tu poruszać zarówno nocą, jak i za dnia, ale i tak mało który stalker się na to zdecyduje. Co kilka metrów znajdują się niewidoczne anomalie, głównie natury grawitacyjnej i elektrycznej. Jedynie leśnik, w jakiś sposób naznaczony przez zonę, potrafi je omijać. Nie spotkamy tu też żadnych zwierząt, nie słychać śpiewu ptaków i nawet mutanty zaglądają do rezerwatu nadzwyczaj rzadko, a te, które trafiły do Czerwonego Lasu przypadkiem, prawdopodobnie nie będą się w stanie z niego wydostać. Pomiędzy zniszczonym tunelem łączącym się z radarem i wieżą leśnika znajduje się wejście do kopalni. Na pierwszej kondygnacji znajdziemy tunele i niewielki magazyn. Druga jest częściowo zawalona i pełna anomalii elektrycznych oraz chemicznych. Po drugiej stronie lasu mieści się wejście do sztolni.
Tuż za nią, na dość dużej polanie, powstała okrągła formacja o średnicy od 20 do 30 metrów, nazywana symbiontem. Jest tu zarówno ognisko promieniowania psionicznego, jak również silnych anomalii termicznych czy grawitacyjnych. To w tej okolicy swoje leże ma niby olbrzym, a z niewielkiego zagajnika za polaną często wychodzą snorki. Gdzieś w dalszej jego części stoi wrak radzieckiego czołgu T-64, a tuż obok niego anomalia przestrzenna, druga, jaką mamy okazję zobaczyć w czystym niebie. Niedaleko tego miejsca znaleźć możemy także ciało ojca Waleriana, dowódcy samotników z Kordonu. Według niektórych jest to pozostałość po starej fabule gry, w której wielka emisja doprowadziła do powstania sobowtórów niektórych stalkerów na terenie Zony. Inne przesłanki mówią, że był to celowy easter egg Petra Duszyńskiego. Jeden z opisów w dokumentach projektowych zaczyna się ciekawą wizją lokacji. Chodząc do Czerwonego Lasu, gracz natrafi na szkielet stalkera, albo łosia, to byłoby bardziej wyraziste. Dodamy odpowiednią, mrożącą krew w żyłach muzykę. Przedzierając się przez niego, usłyszy lekki trzask gałęzi i kątem oka zauważy półprzezroczysty cień migający pomiędzy pniami drzew. Koncepcyjnie lokacja była prawie od samego początku spójna. Pierwsze szkice stworzone przez Tołmaczewa i Zajcewa odpowiadają temu, co zobaczymy ostatecznie w grze. Wiemy, że ostatnimi szlifami w Czerwonym Lesie zajmował się Jurij Negrobow. Pracował nad Czerwonym Lasem mniej więcej w tym momencie, co nad magazynami wojskowymi, Jantarem i Doliną Mroku, a więc w czasie od czerwca do sierpnia 2008 roku. Wtedy też Czerwony Las został ostatecznie ukończony. Trafiło się tu kilka zadań wymagających zwiedzenia okolicy, ale i tak potencjał lokacji nie został w pełni wykorzystany. Podczas tworzenia Czystego Nieba w planach była jeszcze jedna lokacja, której nie zobaczyliśmy w grze i bardzo możliwe, że dostawaliśmy się do niej właśnie z Czerwonego Lasu. Wyspa Kartografa. Wskazuje na to fakt, że w dokumentach projektowych można znaleźć zapis mówiący o przyjaźni kartografa z leśnikiem i o tym, że często się odwiedzali i prawdopodobnie to właśnie leśnik pomagał nam do niego dotrzeć. Pierwsze opisy fabuły Czystego Nieba sugerują, że mieliśmy odwiedzić kartografa w celu poznania drogi do Limańska. Mimo iż jego wyspa znajdowała się prawdopodobnie wewnątrz przestrzennej anomalii, topografia szkicu terenu sugeruje podobieństwo właśnie do Czerwonego Lasu. Do wyspy kartografa wrócimy jeszcze innym razem. A Czerwony Las? Cóż, pomysł na lokację był świetny, bo nie odtwarzał rzeczywistego miejsca. Jednak struktura fabuły Czystego Nieba sprawiła, że nie wykorzystano pełni jej potencjału. Po wydarzeniach z prequelu trylogii i wyłączeniu przez naznaczonego instalacji w X-16, która odcinała dostęp do lokacji, dalsze losy tego miejsca pozostają nieznane.